A teraz przygotuję przepyszne sznycle cielęce, podduszone w białym winie, no i pomidorach oraz świeżych ziołach, a do tego sałata z pysznym, delikatnym dressingiem. Danie, które teraz przygotujemy, oczywiście jest daniem mięsnym, no bo jak jakubiak, to musi być też mięso. Nie wyobrażam zresztą sobie życia bez krówki i nie tak, że krówki w stodole, ale oczywiście krówki na talerzu, bądź jakiegokolwiek innego mięsa. Danie to będzie oczywiście z cielęciny, znaczy czy oczywiście, to może nie wiem. Będzie przepyszne, bardzo delikatne, ale przede wszystkim będzie miało mnóstwo aromatów, które nadadzą przyprawy, białe wino oraz zioła, które dodamy na samym końcu. A dodatkowo jeszcze smak całej potrawy będzie podciągnięty pysznym, wędzonym boczkiem. Zaczynajmy. Najpierw zaczniemy od tego, że trzeba cielęcinę obsmażyć. Obsmażamy cielęcinę oczywiście w mące. Najpierw ją należy posolić. Cienkie plastry, najlepiej z udźca cielęcego, będą tu się najlepiej sprawdzały. One bardzo szybko dochodzą, właściwie to tylko wystarczy im smażenie lewa, prawa i już są gotowe, a my jeszcze je poddusimy w sosie. Sól, pieprz i oczywiście na patelnię masełko. Tego masła tak trochę więcej, około 2 łyżek, żeby ta cielęcina się nie przypaliła, żeby ona się lekko dusiła nawet już w samym tym maśle. Te kawałki cielęciny, które macie już doprawione, należy teraz obtoczyć w mące. Ta mąka nie dość, że sprawi, że one będą bardziej chrupiące z wierzchu, to jeszcze nam bardzo fajnie zagęści też sos. Najlepiej, żeby masełko się lekko przyrumieniło, czyli aby zrobiło się tak zwane masło palone, czyli patrzymy na moment, w którym na patelni na dnie zaczną powstawać takie delikatne, brązowe opiłki jakby z tego masła. Ono będzie wtedy bardziej orzechowe, no i dużo bardziej aromatyczne, czyli delikatnie przypalamy masło. O, widzicie? Takie brązowe opiłki. Okay. To już nasz dochodzi pomału. No, to jak już to od razu wrzucamy. Tomku, a skoro mowa o cielęcinie, jaki jest Twój sekret na taką dobrą cielęcinę, żeby nie była ani twarda, ani za miękka, taka Krucha. sam raz? Wiesz co, no z cielęciną to jest tak, że albo kupujemy bardzo cienkie elementy, głównie właśnie z udźca i wtedy je lewa, prawa dosłownie smażymy i one w sekundę zamykają, są wtedy soczyste, albo bardzo długo dusimy. Z cielęciną jest tak, że cielęcina akurat jest na tyle delikatna, że ona dosyć szybko dochodzi i ciężko spowodować, że będzie twarda. Jedyne co może z nią się stać, to będzie sucha. Dlatego zawsze jak na przykład jakieś rolady robię, czy jakieś duże pieczenie z cielęciny, to staram się obkładać je jeszcze słoniną lub nacierać masłem po to, aby właśnie ten smak wszedł do środka i żeby nie było za suche po upieczeniu. Ale cielęcina przede wszystkim kocha ponad wszystko różnego rodzaju sosy. I moim zdaniem sekretem przy cielaczku są właśnie sosy. A czy jest jakiś sposób, w jaki powinniśmy kroić tą cielęcinę? Czy pod ukos, czy na prosto, czy nie ma różnicy? Nie, przy cielęcinie nie ma większej różnicy w jaki sposób ona jest krojona. To jest istotne przy wołowinie i tak naprawdę przy wołowinie później, przy dużych pieczeniach. Przy cielęcinie nie ma to żadnego znaczenia. A te włókna kolagenowe, które są w młodych cielakach i ta tkanka łączna jest na tyle delikatna, że ona nie spowoduje tego stwardnienia, jeżeli przekroimy w inną stronę mięso. O, macie przyrumienione już kawałki? Jeszcze nie. Jeszcze chwilka. U mnie widzicie, jak się przyrumieniło? Zmniejszcie ogień do minimum i w tym momencie kawałek tego pysznego boczku po prostu pokrójcie w kostkę i wrzućcie na patelnię, żeby ten aromat tej wędzonki bardzo fajnie też wszedł w cały sos. Aromat smażonego boczku czy bekonu to podobno najbardziej zgubna rzecz dla każdego wegetarianina i weganina. Że jeżeli ktoś jadł mięso, a potem je przestał, to najtrudniej jest przechodzić obojętnie obok zapachu tego boczku. O, i teraz ten boczek. Dajemy do środka, tak? Tak. Tomek, opowiedz nam, kiedy się zaczęła Twoja pasja gotowaniem? Pierwsze zapisy na VHS-ie są, gdy miałem 8 lat.
Wtedy pierwsze wzmianki się pojawiły, że coś robiłem. Podobno chciałem z równoległej drugiej klasy zaimponować jakiejś koleżance. Miałem wtedy 8 lat, przypominam, i robiłem sałatkę z tuńczyka, którą gdzieś podpatrzyłem, jak robiła moja ciocia. I od tamtej pory się to zaczęło, a od 14 roku życia już stało się to moją totalną pasją, moim powietrzem, miłością. Już wiedziałem, że to, co chcę w życiu robić, to na pewno musi być związane z gotowaniem i nie tylko jeść, no bo jeść też kocham, ale najbardziej przede wszystkim kocham karmić. I stąd też jest moja cała pasja do tego, co robię, do jeżdżenia, do pokazów, do robienia kolacji w domu, że jednak to karmienie drugą osobę sprawia mi największą satysfakcję. No i tak od tego 14 roku życia, jak zacząłem u pani Madzi z loczkami, no to już potem tak płynąłem. No i okazuje się, że na obecną chwilę 21 lat jestem już w zawodzie kucharza, mając 37, więc całkiem niezły wynik. I teraz dziewczyny wino dolewamy do potrawy. Białe? Białe. To tak przykryło. Dosyć dużo. No okej. Dobrze, powera chyba musimy dać troszkę więcej. Czekaj. W tym momencie, kiedy wino tutaj zaczyna odparowywać, możemy zająć się pozostałymi składnikami, czyli kilka oliwek czarnych. Możecie dodać i czarne, i zielone. Ja tutaj dodam tylko czarnych. Trzymaj. I w całości. Chodzi o to, żeby one były później widoczne na talerzu, żeby nie były w kosteczkę porobione. Ewelina, chcesz pokroić troszkę jeszcze? Nie klejmy chyba, w całości. W całości? W całości, w całości. Okej, no to dawaj. I kolejno dodajemy przyprawy. Trochę kardamonu. Kardamon, zapach tak naprawdę zapachem przypomina wakacje w Indiach każdemu, kto był. Też Afryka bardzo mocno kardamonem stoi. Ja uwielbiam dodawać właśnie do potraw mięsnych, podobnie jak i cynamon. Bardzo fajnie wyciąga smak, a nikt nigdy nie wie, co to było. No ja myślałam, że kardamon dajemy do kawy zazwyczaj. No oczywiście, że tak. No, to bardzo popularne. Kawa z kardamonem po indyjsku. Jeszcze trochę wina. Wydaje mi się, że jeszcze ten cielaczek za mało wypił. Zdobyłem paprykę piri piri, aby bardziej podostrzyć całą potrawę. Ale świetnie też pasuje tutaj papryka wędzona. A my mamy my mamy w Stanach. Macie, dajcie wędzoną. Wędzona była w przepisie. Jak najbardziej. Ja po prostu podmieniłem. Teraz dla słodyczy odrobina czosnku w płatkach. Tomek, my tutaj mamy czosnek kolorowy, może być? Może być kolorowy, właśnie też mi się go nie udało kupić. Tomku, czy to prawda, że wszystkie produkty z Polski nie są modyfikowane genetycznie, a Unia Europejska zabroniła używania pestycydów? Nie wiem, czy wszystkie produkty nie są modyfikowane genetycznie. Mam nadzieję, że tak jest. Na pewno, jeżeli chodzi o jakość produktów polskich, jest ona bardzo wysoka ze względu też na bardzo częste i liczne kontrole sanepidów oraz innych organizacji. Więc ja ogólnie się cieszę z tego, co jem, co pochodzi z Polski. I w tym momencie dodajemy jeszcze pomidory z bazylią lub z czosnkiem krojone. Możemy użyć świeżą bazylię, jeśli nie mamy... Oczywiście, że można użyć świeżej bazylii. Super. Jestem za tym, żeby używać jak największej ilości świeżych ziół, bo one dają i aromat, no i przede wszystkim są dobre dla naszego organizmu. No i teraz trzeba ładnie tam rozsmarować żeby ten sos powstał. Żeby całej potrawie nadać polskości, to jeszcze odrobina ostrej musztardy. O, tutaj. Ja akurat wziąłem Dijon, ale ona jest w Polsce robiona. Wziąłem Dijon, bo uwielbiam jej właśnie tą taką mega ostrość, ale czy to będzie sarepska, czy stołowa ostra, to już zależy od Was. Łyżkę. Łyżeczkę, okej. Łyżeczkę. Moja łyżka się nie mieści oczywiście do słoika. No to troszeczkę więcej, nie? Daj jeszcze troszkę, bo mam większą łyżkę. To jest ten moment, w którym trzeba spróbować, czy jeszcze dać trochę soli, czy dać jeszcze trochę pieprzu, czy już wystarczą tylko świeże zioła i będzie tak. Daliśmy w ogóle sól? Na pewno soli, ale... Musi być czuć musztardę, musi być czuć pomidory, lekko pikantne, żeby było. Okej.
Jest nasze trochę pikantne. Musztarda jest. Tak, czuć musztardę, czuć pomidory, czuć bazylię. I teraz pokroję tymianek razem z kolendrą, ale też nie za drobno dziewczyny. Okej. Dla zakwaszenia i orzeźwienia jeszcze dodać trzeba limonki. Bardzo ważne, nie mieszamy jeszcze tego z tymi ziołami, dlatego że przygotujemy szybko sałatkę. Zioła dopiero później wymieszacie w całości, żeby one też nie zniknęły, żeby nie zmieniły koloru i żeby były bardziej aromatyczne. Robimy najpierw sos, czyli do miseczki wciskamy sok z jednej cytryny, a nawet z dwóch, Ewelina, bo daj ma być małą lekko miseczkę. kwaśna. No mamy już cytrynę. Tak, ale wiesz co, ja mam tutaj chyba tylko jedną cytrynkę. Cytryna, okej. Do cytryny miód, około 2 łyżeczek. Teraz łyżeczka majonezu. Teraz do tego wszystkiego należy dodać oliwy, około tak ćwierć szklanki. Że ja tylko coś przewracałam. I jeden bardzo drobno posiekany albo wyciśnięty ząbek czosnku. Ogólnie teraz wszystko należy wymieszać. Mój sos jeszcze jest za słodki, więc dodaję więcej cytryny. Dobra, kto próbuje na ochotnika? Spróbujcie, powinien być bardziej kwaśny. Żeby sałatka była jeszcze smaczniejsza, oprócz sałaty dodam jeszcze kilka listków natki pietruszki i kilka listków kolendry. I jeszcze należy dodać trochę pomidorków sherry, najlepiej pokrojonych w talarki. Pomidorki teraz wysypać należy na sałatę i całość polać powstałym sosem. Te zioła należy już wymieszać. Pod wpływem temperatury uruchomią te wszystkie swoje aromaty i dopiero będzie przepysznie to pachniało. Możemy nakładać i pałaszować. Jesteśmy gotowe już, zobacz. Ładnie wygląda Tomek? U mnie już też gotowe.